Masz czasami tak, że masz trudny dzień za sobą, gdzieś w jakiś sposób czujesz jakąś bezradność, przytłoczenie, smutek, złość, cokolwiek. Przychodzisz do domu albo na jakieś spotkanie z kolegą, z przyjacielem i ktoś cię pyta, co się dzieje, jak się miewasz, a ty zamiast faktycznie się odsłonić, otworzyć i w jakiś sposób dać ujście temu, co się tam gotuje w środku, mówisz, nie, wszystko w porządku. Albo mówisz, że wszystko okej, poradzę sobie. I się zamykasz w sobie. Czy coś takiego znasz? Gdzieś w twoim życiu coś takiego istnieje, że właśnie się zamykasz w sobie? Jeżeli tak, to jest to pewien mechanizm, który naprawdę warto zrozumieć i powolutku, ale stanowczo i konsekwentnie go zmieniać. Dlatego, że to jest taki paradoks, że świadomie jesteś w stanie powiedzieć, że faktycznie potrzebujesz wsparcia. Gdzieś przed sobą głęboko możesz przyznać się, że tak, potrzebuje się przed kimś wygadać, tak, potrzebuje się gdzieś pokazać, bardziej otworzyć, ale nieświadome części twoje, bardzo możliwe, że ci tego zabraniają i prowokują to takie zamknięcie w sobie. Prowokują to, że nie dasz rady o tym mówić, że w jakiś sposób odpychasz tą osobę, odpychasz tą bliskość, której najbardziej potrzebujesz. I która wiesz, że właśnie będzie tym leczniczym czynnikiem, który jest bardzo pożądany w twojej sytuacji, bo jest na przykład zrobiło się ciężko w życiu. Jeżeli gdzieś znasz taki mechanizm, to dzisiejszy film jest dla ciebie. Dlatego, że po pierwsze zerkniemy sobie troszkę pod mikroskopem, dlaczego tak się dzieje, skąd ten paradoks, a po drugie podam ci 3 krótkie kroki do wykonania, bardzo praktyczne, chociażby dzisiaj, na to, żeby to odkręcać i żeby otwierać się, mimo że czujesz pewien odruch i taki refleks, który ci mówi, nie, zamknij, lepiej zamknij te wszystkie drzwi. Jeżeli to jest coś, na czym ci zależy, zostań ze mną. Więc przechodzimy do pierwszej części tego filmu, w której ci opowiem, dlaczego tak się dzieje. Punkt pierwszy, wczesne doświadczenia. Jeżeli u siebie obserwujesz taki mechanizm, że właśnie bardzo pragniesz bliskości i wiesz, że to jest coś dobrego, ale jednocześnie tak się tego boisz, że sobie na to nie pozwalasz i się sam lub sama oddalasz od innych, no to oczywiście, że to musi być gdzieś jakieś echo przeszłości. Gdzieś to wszystko odgrywa się we wczesnym dzieciństwie, kiedy kształtuje się tak zwany styl przywiązania i tutaj mówimy o wszelkich stylach pozabezpiecznych. Dlatego, że uczysz się gdzieś na podstawie swoich własnych doświadczeń, że wtedy, kiedy potrzebujesz bliskości, kiedy pragniesz tego, żeby ktoś przyszedł, przytulił cię, jakoś otoczył opieką, to tego po pierwsze albo po prostu nie ma, albo jest coś innego i w zamian za bliskość dostajesz na przykład albo zaniechanie, czyli po prostu obojętność, albo zmianę tematu, w ogóle brak dla ciebie czasu, albo dostajesz wręcz jakieś bardzo silne komunikaty, które mają ciebie wręcz odepchnąć i zgasić w tobie tą potrzebę bliskości. Czyli to może być bardzo wprost, na zasadzie odczep się, odejdź ode mnie, nie zawracaj mi głowy, albo takie nie aż tak mocno wprost, powiedzmy kulturowo gdzieś takie wygładzone, że tak można do siebie się zwracać na zasadzie, no przestań się mazać, albo chłopaki nie płaczą, albo co ty taka się wrażliwa zrobiłaś, przestań. Nie płacz już, no nie ma się co wstydzić, nie ma się co złościć, złość piękności szkodzi. To są wszystko takie komunikaty, które mają nakładać jakąś korektę na tym, co czujesz, a w związku z tym oddalają ciebie. Ty chcesz, zbliżasz się, przychodzisz po coś, po wsparcie, zrozumienie, bliskość, ciepło, a ktoś ci mówi, nie, odejdź. Tak? I zwiększa ten dystans. No i tyle wystarczy. I zwłaszcza jeżeli, bo bardzo często to się nie rozgrywa na zasadzie,
albo rodzic czy opiekun raz popełnił jakiś błąd, czy co jakiś czas był na tyle zmęczony. Nie, to takich przeszłości nie zostawia po sobie. Chodzi tutaj o bardziej konsekwentne powtarzanie tego typu komunikatów i tego typu odepchnięcia. Dlatego wtedy uczysz się za pomocą powtórek bardzo trwałej lekcji. Punkt 2. Powstanie równania wstydu. No i tak jak mówię, wystarczająca ilość powtórek takiego odpychania stworzy w twoim umyśle pewnego typu równanie. Oczywiście ty sobie nie musisz zdawać w ogóle sprawy, że to równanie istnieje, ale działasz na jego mechanizmach. Troszeczkę tak jak wsiadasz do tego samochodu i jedziesz, oczywiście siebie przetransportujesz gdzieś indziej, ale nie wiesz do końca, co tam w silniku działa i dlaczego to tak jest, że to działa. I to jest na podobnej zasadzie my działamy. No i tworzy się pewne bolesne równanie, czyli potrzeba plus wrażliwość, potrzebujesz tej bliskości oraz masz się odsłonić, masz pokazać swoją wrażliwość, swoje emocje, równa się ból, równa się zagrożenie, równa się wstyd. I w związku z tym to równanie gwarantuje nam to, że będziemy się zamykać w sobie, niż swobodnie, czując bezpieczeństwo, otwierać. No oczywiście tego to nie zrobi. To prowadzi do punktu 3. Uruchomienie strategii przetrwania. Powtórzmy wiele okoliczności, w których to równanie będzie miało sens, to znaczy sens subiektywnie dla nas w danych momentach, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi albo podrostkami. No i co? I mamy utrwalenie. Mamy bardzo wyraźną lekcję, która mówi: nie będę się otwierać. Która wręcz potwierdza nam, że tak, to jest ta słuszna decyzja, żeby stworzyć wokół siebie mur. Bo mur broni. No i koniec. Mamy mur. Więc jeżeli już gdzieś tam się pojawia cegła i beton, a z tego się składa mur, to bardzo trudno jest potem uelastycznić to zachowanie. Więc im więcej powtórek, tym więcej umacnia się ten mur i twoje przekonania, one nie muszą być, ty nie musisz ich słyszeć w głowie jako będę się zabezpieczać, ponieważ w przeszłości było to zagrażające, żeby się otworzyć przed innymi ze swoją wrażliwością i potrzebami. To nie będzie działać tak bardzo świadomie. Oczywiście może, ale najczęściej tak się nie dzieje. Natomiast dzieje się to na zasadzie skrótów myślowych, które na przykład mogą brzmieć: poradzę sobie sama. Albo dam radę. Albo chcesz liczyć, to licz na siebie. I tego typu stwierdzenia, które bardzo możliwe, że w dodatku jeszcze sobie gdzieś narosły jakieś racjonalizacje do nich. Czyli w postaci wniosków: no tak, oczywiście, jeżeli ja chcę, żeby coś było zrobione, jeżeli ja chcę, żeby to porządnie się zająć jakimś problemem i znaleźć rozwiązanie, to muszę to zrobić sama. Albo różnego typu racjonalizacje, że po prostu nie będę komuś zawracać głowy, nie będę się narzucać, nie będę robić zamieszania. To w bardzo, jak widzisz, subtelny sposób przybiera trochę inne barwy, ale tak czy siak wraca do tego samego punktu, do zamknięcia, do tego muru. I tutaj już jesteśmy przy ostatnim punkcie tego całego mechanizmu. Automatyzm w dorosłości. No i tak jak zawsze mówię, dodajmy jeszcze do tego powtórki i to nie powtórki na zasadzie 5 powtórek albo 10, tylko na przykład 5, 10, 20 lat powtórek. I w tym momencie mamy automatyzm. Czyli już nie musisz w ogóle włączać świadomej obróbki danej sytuacji i nie podejmujesz indywidualnie decyzji przy każdym momencie, kiedy czujesz potrzebę bliskości i zbliżasz się do jakiejś osoby, tylko włącza się automatyzm na zasadzie dam radę sama. Albo nie warto się otwierać przed innymi, bo oni ranią. Albo to jest zagrażające. Moje potrzeby sama sobie o nie zadbam. No i mamy to,
mamy paradoks. Mamy paradoks bliskości, który mówi dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebuję, bliskości, ciepła, wsparcia, otwarcia się, wyżalenia się, pokazania swojej wrażliwości i tego odkrycia swojego brzuszka, tak jak to robią zwierzątka, to w nas się włącza mechanizm nie. No bo mur to mur. Nie i idziemy tą drogą za murem. Żyjemy w ten sposób za tym murem. I sprawa by była zakończona i można by było powiedzieć, no okej, mi za murem jest właśnie najlepiej, bo czuję się tam bezpiecznie, od tego jest mur, żeby mnie chronił, więc wykształciłam sobie mechanizm obronny, co w tym złego? Można by tak było powiedzieć i można by tę całą dyskusję w tym momencie w ogóle zakończyć i sobie powiedzieć, super, mam obronę, tylko że ta obrona, ten rodzaj obrony jest bardzo, ale to bardzo kosztowny. I dlatego w ogóle ja o tym mówię, a ty o tym słuchasz, bo zdajemy sobie dobrze sprawę, że za ten mur płacimy bardzo wysoką cenę. I niekiedy ten koszt przewyższa jakiekolwiek inne zyski. To oznacza, że dochodzimy do momentu, w którym zastanawiamy się, okej, ja już żyję, nie wiem, na przykład 3., 4. dekadę za tym murem, ale czuję bardzo dużą frustrację od środka, czuję wyuczony wstyd, noszę na sobie jego ciężar. Czuję, że mam w sobie tak dużo nieprzepracowanych, niewypowiedzianych nawet, nieokazanych i emocji, przeżyć, wspomnień, myśli, czegokolwiek. I to mi ciąży. I to jest po prostu ciężkie. To jest ciężki bagaż emocjonalny do dźwigania. Nie dziwne więc, że ciężko ci się idzie przez to życie. Bardzo możliwe, że towarzyszą przy tym wszystkim jakiekolwiek somatyzacje, czyli ciało, które ci pokazuje, że faktycznie dużo na sobie dźwiga. I to mogą być przeróżnego typu objawy, bóle pleców, mięśni, napięciowe, bóle głowy, wszelkiego typu jakieś nie do zdiagnozowania odczucia dolegliwości, ale i także oczywiście przechodząc dalej, wszelkiego typu lęki, myśli depresyjne, poczucie bezradności, zagubienia, samokrytyka i wszelkiego typu tego właśnie rodzaju, tego gatunku sposoby myślenia, czyli katastrofizacja, czyli czarno-białe myślenie, czyli bardzo duże generalizacje, myślenie stronnicze, czyli o wiele więcej myślę o negatywach w swoim życiu niż o pozytywach, nie zauważam w ogóle pozytywów, nie umiem ich zauważać. Tym bardziej nie umiem tego doceniać, a już zwłaszcza na przykład w sobie. To są te wszystkie koszty. To są te wszystkie rachunki, które wystawia mur. Dlatego właśnie być może jest to dobry moment i być może tego potrzebujesz, dlatego tutaj jesteś, żeby się zastanowić, kurczę, jak to można zmienić? Albo jak można z tego muru zrobić bardziej płotek niż mur, niż beton? W jaki sposób, jaki materiał jest bardziej elastyczny? Albo gdzie tutaj włożyć, zainstalować jakąś furtkę, która pozwoli mi jednak otwierać się, kiedy uznam to za stosowne i zamykać z powrotem, kiedy uznam, że potrzeba bezpieczeństwa jest bardziej tutaj paląca. No i do tego właśnie przechodzimy. Zasugeruję ci 3 punkty, które razem tworzą proces. Także to nie o to chodzi, żeby sobie pomieszać te punkty, one są w pewnej chronologicznej kolejności i mają razem spójnie sens. No i zaczynamy od punktu 1. Krok 1. Zauważ i nazwij, zamiast działać automatycznie. Żeby to trochę zilustrować, weźmy sobie hipotetycznego Mateusza jako przykład. Mateusz ma bardzo dużo na głowie. Nie? Załóżmy, że ma jakieś projekty w pracy, bardzo nieprzyjazną atmosferę, wymagającego szefa, jest cały spięty i co więcej wie, że to potrwa jeszcze na przykład pół roku ten projekt. Wraca do domu, a jego partnerka wita go od drzwi, widzi, że jest bardzo czymś strapiony i po prostu z troski pyta, co się dzieje? Opowiedz mi, coś widzę, że cię trapi, może razem jakoś wymyślimy jakieś rozwiązania.
Co on na to odpowiada? No, z automatyzmu leci. Nie, dam sobie radę. Nie zaprzątaj sobie głowy. Dam radę sam. Czyli mamy mur. Nie? I to jest właśnie ten moment, w którym może dojść do zmiany, a raczej możemy włączyć mechanizm, który troszeczkę jak na zasadzie kuli śnieżnej uruchomi pewien ruch w inną stronę niż mur. Więc to jest ten moment, kiedy nawet jeżeli coś takiego powiesz drugiej osobie, znajdź sobie jakieś cichutkie miejsce, odejdź na chwilkę, usuń się z tej okoliczności, usiądź ze sobą i powiedz, aha, to jest ten moment. Widzę mur, stoję przy murze i nie wpuszczam tej drugiej strony, która jest bardzo życzliwa i chce mi pomóc, poza granicę tego muru. Zdajemy sobie sprawę, że to jest ten mechanizm. Dosłownie możesz sobie powiedzieć albo napisać, oho, właśnie złapałam się na mechanizmie obronnym. W dodatku obserwuję, że on działa przez moje całe życie i wcale mi nie służy. Wcale nie jest taki cudowny, jak to ciągle racjonalizowałam sobie na 500 różnych sposobów. To jest ten moment. I taki króciutki dialog ze sobą już jest absolutnie gigantycznym krokiem. Być może często się tak dzieje w ogóle, że nie doceniamy samego momentu złapania siebie na gorącym uczynku, złapania tego mechanizmu na gorącym uczynku. Myślimy sobie, no ja to widzę, no i co z tego, to jest okropne. Nie, to jest niesłychanie ważne, że ty to widzisz, że to dostrzegasz. W związku z tym dopiero wtedy możemy iść dalej. Dopiero jak coś dostrzegasz i widzisz, możemy coś zrobić z tym. A co więcej, jeżeli to nawet potrafisz nazwać. Także taki mini dialog ze sobą. Oho, właśnie się tworzy mur. Czuję, jak się zamykam w sobie i czuję to potężne poczucie, że tylko tak jest bezpiecznie. Czyli krótki dialog, krótkich kilka myśli. Jeżeli masz zwyczaj spisywania, w ogóle spisywanie jest fantastyczną sprawą na przepracowanie jakiegokolwiek typu automatyzmów, więc bardzo ci to polecam. I to jest pierwszy bardzo ważny, kluczowy krok. Przechodzimy do drugiego. Uznaj swoje prawdziwe uczucie, komunikacja ze sobą. No i oczywiście zanim w ogóle będziemy wychodzić i gdzieś tam zaczepiać innych ludzi i do nich coś mówić i wyciągać do nich rękę, musimy wyciągnąć tą dłoń do siebie. Musimy się ze sobą skomunikować. Ale nie na zasadzie, no to jak tutaj się pozbierać szybko, żeby było cudownie, tylko w taki mega autentyczny sposób. Gdzieś tam sięgamy do bardzo dużych głębin i wyciągamy to, co tam się dzieje. Czyli łapiemy kontakt, komunikację ze sobą. Czyli w momencie, kiedy nasz Mateusz usiadł sobie troszeczkę tam, partnerka jest super gotowa do pomocy, ale ją zostawił i odszedł. Dobra, usiadł sobie w pokoiku swoim przy biurku i napisał, że dobra, złapałem swój mechanizm na gorącym uczynku, właśnie buduję mur, właśnie się od niej oddalam. Oddalam się od tej osoby, której najbardziej potrzebuję i która jest dla mnie gotowa i bardzo, bardzo pomocna i życzliwa. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt. Czuję. Czyli rozmawiamy ze sobą i mówimy autentycznie, bardzo szczerze, wręcz do bólu, co czujemy. Czuję przerażenie. Czuję wstyd. Czuję się jak chodząca porażka, że sobie nie radzę z tą moją pracą i natłokiem obowiązków na tyle, że przychodzę do domu i mam potrzebę faktycznie wyrzucenia tego ciśnienia z siebie do osoby, z którą żyję, mieszkam, która jest mi życzliwa. Czyli jest to takie bardzo szczere połączenie się ze sobą i z tym uczuciem, które napędza to odpychanie ludzi. To musi zaistnieć. Ja wiem, że to jest bolesne i możesz sobie pomyśleć, że jakie ja mogę się do tego przyznać? Przecież to jest coś okropnego, to jest straszne, to jest moja gigantyczna wada. No nie, właśnie o to chodzi, że to nie jest żadna wada, to jest pewien mechanizm, strategia przetrwania, dosłownie survivalu, która kiedyś spełniała gigantyczną, genialną funkcję.
tylko że teraz nie jest kiedyś. Teraz mamy inną sytuację, mamy inne warunki i mamy inny punkt widzenia i wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to, żeby te stare narzędzia powolutku, sukcesywnie, oczywiście małymi kroczkami, ale jednak odkładać i wybierać lepsze, zdrowsze, bardziej dorosłe, dojrzałe narzędzia, z którymi będziemy sobie radzić, w życiu. Więc jednym z nich jest wejrzenie w swoje prawdziwe uczucia i powiedzenie: ok, mam akurat atak wstydu. Czuję się jak ostatni przegrany, mając zwierzyć się komuś ze swoich problemów. Albo bardzo się boję. Panicznie się boję tego, żeby zaufać. Albo boję się tego, żeby w ogóle się przyznać, że ja wszystkiego w 100%, zawsze, wszędzie nie mam pod kontrolą. Boję się tego poczucia niepewności. No i mamy to. Mamy kolejny gigantyczny punkt w tym całym bardzo ważnym procesie burzenia muru. I to jeszcze nie jest koniec. Przechodzimy do trzeciego kroku. Zaryzykuj mikrowrażliwość. Komunikacja na zewnątrz. No i oczywiście, jak się już pewnie domyślasz, musi nastąpić moment, kiedy wychodzimy na zewnątrz z tym, co się dzieje. Tylko tutaj jedna mała gwiazdeczka, która mówi wcale nie takim drobnym drukiem. Mikrokroki, mikrowrażliwość, rozbijanie tego muru. Czyli nie musisz wcale od razu za pierwszym razem, albo nawet za 10 czy 101 otwierać się ze wszystkim i pokazywać swoją gigantyczną wrażliwość i swoje emocje. To nie musi tak wyglądać. Pamiętaj, to nie jest żaden egzamin. To nie jest tak, że ty dostajesz jakieś oceny za to. To jest trening. I ten trening może się odbywać, i tak jest najlepiej, i tak jest najbardziej pomocnie, w małych kroczkach. To znaczy na tyle małych, żeby ciebie nie przytłoczyć, żeby ci nie zgotować gigantycznych zakwasów po tym treningu, że na drugi dzień po prostu się nie ruszysz. I na pewno nie chcemy tak dużego kroku naprzód, który spowoduje, że to jest coś, co było zupełnie niepotrzebne z mojej strony i potem czujemy jakiegoś takiego kaca moralnego. Nie. Stawiamy te kroczki mikroskala, zmniejszamy skalę, robi się bardziej bezpiecznie, a więc bardziej siebie zapraszamy. Jak to może wyglądać w naszym przykładzie Mateusza, który jest przytłoczony pracą, jego partnerka tam gdzieś w kuchni siedzi i czeka na niego z tą herbatą i wielką ochotą, by z nim porozmawiać, a on zidentyfikował swój mur i przyznał się, że się boi. No, takie wyjście do niej może wyglądać jak powiedzenie kilku słów na zasadzie: tak, masz rację, miałam bardzo ciężki dzień w pracy, nie potrafię o tym jeszcze powiedzieć ci wszystkiego i rozmawiać tak swobodnie. Czy możemy sobie po prostu posiedzieć razem, albo możemy pójść na spacer razem? I to tyle. I to takie całe. Chyba nie jest aż tak bardzo przerażające, co? Zauważ, co się stało. Nie dość, że doszło do zwierzenia, doszło do zbliżenia na zasadzie: tak, przyznaję, jest mi ciężko. Ale jednocześnie doszło do postawienia pewnej granicy, czyli otwierasz się, ale na tyle, na ile dasz radę, czyli nie potrafię o tym jeszcze tak swobodnie mówić. Nie chcę, nie dam rady, nie mam siły. Ale nie oddalasz się. Czyli nie chcesz iść dalej w ten temat, ale chcesz dalej zachować bliskość, a nie budować dystans. Czyli czy możemy iść na spacer? Możemy sobie zagrać w planszówkę, a ugotujmy razem obiad. Po prostu się przytulmy i posiedźmy. Obejrzyjmy film. Czyli nie zostajesz sam, tak jak ten mur to nakazuje zawsze, bo jesteś po tej drugiej bezpiecznej stronie muru, ale sam lub sama. Tutaj jest inaczej i powtórzmy. Powtórzmy tego typu sytuacje wielokrotnie i uwierz mi, naprawdę będzie o wiele lżej opowiadać. O wiele lżej będzie ci się zbliżać. To wszystko
O czym dzisiaj mówimy? Czyli ten mechanizm obronny, który prowokuje paradoks na zasadzie potrzebuję bliskości, ale się jej oddalam jednocześnie. On się stworzył na zasadzie powtórek. On się stworzył dlatego, że było wiele okoliczności, które to przećwiczyły, wiele treningów. Więc jeżeli chcemy to odkręcać, też potrzebujemy wiele treningów. I to taka cała filozofia. Więc to nie o to chodzi, żeby sobie jakby teoretycznie to tak rozgryźć, żeby było już takie rozjechane ten temat i rozpracowany. Znaczy, to jest pomocne, żebyśmy sobie właśnie o tym porozmawiali. W ogóle zachęcam cię do zostawienia komentarza, jak to wygląda u ciebie, jak ty się w tym wszystkim znajdujesz. Bądźmy w tym dialogu, rozmawiajmy o tym, ale musi nastąpić ten etap praktyki, czyli treningów, żeby powstały inne mięśnie, na których nam zależy, żeby nie było paradoksu na zasadzie wtedy, kiedy potrzebuję bliskości, to właśnie wtedy się wycofuję, tylko żeby powstała bardziej pomocna zależność, wtedy, kiedy potrzebuję bliskości, przybliżam się. Przybliżam się do kogoś, kto jest super bezpieczny, zaufany, bliski. Przybliżam się na centymetr, ale przybliżam. I o to tutaj właśnie chodzi. Zdaję sobie sprawę, że tego typu tematy są trudne do rozgryzienia z samotności. Jeżeli masz ochotę na konsultację, potrzebę do tego, żeby gdzieś w jakiś sposób sobie to poukładać bardziej w głowie, zapraszam, takie konsultacje online 1 na 1 są w mojej ofercie. Podobnie jak newsletter, do którego też cię bardzo serdecznie zapraszam, gdzie raz w tygodniu w formie pisanej dajemy sobie spokój, bo cóż też innego. A podsumowując dzisiejszy film, historia albo opowieść, która się toczy w tobie, w twoim ciele, w twoim umyśle o zbroi, o mechanizmie obronnym, o murze, to historia bolesna. Ona nie została wyssana z palca, albo to nie jest fanaberia, którą przyszło ci po prostu, no dobra, to ja sobie tak będę się dystansować, bo mi tak się podoba. To tak się nie tworzy. To jest historia twoich ran, twoich obrażeń i to jest też dlatego właśnie historia, która potrzebuje bardzo dużo samowspółczucia. Tymi 3 punktami, o które omówiłam, tymi 3 krokami dajesz sobie jedną gigantyczną porcję samowspółczucia, empatii do siebie. Powtórz to wielokrotnie, a zobaczysz zmiany w swoim sposobie myślenia i zachowania. Daj mi znać w komentarzu, jak widzisz ten temat, jak go u siebie rozpoznajesz, czy ta historia gdzieś toczy się u ciebie w głowie. I co sądzisz na temat tych 3 kroków, które bierzesz ze sobą, a może któreś już praktykujesz, a może masz 4., 5., 10. Podziel się, wszyscy się od siebie tutaj uczymy. Dodatkowo każdy komentarz to jest po prostu wsparcie tego kanału. Tak samo jak każde kliknięcie, jakikolwiek tam polubienie, subskrypcja, to daje informację algorytmowi, żeby bardziej rozpowszechniał te treści, które jak sądzę są warte tego, żeby je rozpowszechniać, więc ty też możesz się do tego przyczynić. Poza tym wielkie dzięki wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Wielkie dzięki za te wirtualne kawy, które mi stawiacie. Bardzo, bardzo doceniam każdą z nich. I z góry bardzo dziękuję za uczestnictwo w platformie Patronite. Jeżeli gdzieś ten film lub każdy inny na tym kanale przydał ci się i masz ochotę się podłączyć pod te formy wsparcia tego, co robię, są do tego okoliczności i możliwości. Zostawiam je wszystkie w opisie. I cóż, wielkie gratulacje wszystkim, którzy dotrwali tutaj do końca, którzy są tutaj przy mnie teraz, kiedy już finalizuję ten film, dlatego że w ogóle poruszenie tego tematu wymaga wielkiej odwagi. Poklep siebie po ramieniu, pogratuluj sobie tego, bo to jest wielka robota w ogóle wejść w ten temat. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.